Dzień dobry, witam Państwa po raz drugi dzisiaj. Państwo nie wiecie, że po raz drugi, ale ja już raz ten film nagrałam, tylko znikł. Wszystkie części znikły, więc nagrywam raz jeszcze. Dzisiaj będzie o M1 Mark II. Dlaczego uważam, że jest to super aparat, mimo że jest to aparat z 2016 roku. Chciałam tylko przypomnieć, że jestem amatorką. Fotografia to moja pasja, ja tego nie robię zawodowo i uważam, że ten aparat przerasta mnie i moje umiejętności zdecydowanie. Ale dlaczego uważam, że jest świetny i dlaczego ja zdecydowałam się z EM10 Mark II przeskoczyć na EM1 Mark II. Powód pierwszy to ergonomia. Ten aparat jest po prostu bardzo wygodny. Ja go mogę trzymać po prostu tak w palcach, bo ma tak głęboki ten grip i nie obawiam się, że on mi spadnie. Często go tak noszę właśnie na tym pasku u nadgarstka i jest bardzo, bardzo wygodny. Tutaj, tak gdzie kciuk wpada, bardzo wygodne miejsce, łatwy dostęp do wszystkich przycisków i do pokręteł. Super ergonomicznie wygodny aparat, a do tego relatywnie lekki. Państwo widzicie, ja tu mam jakiś nieznany tajemniczy obiektyw zapięty. To mój najnowszy nabytek. Skończyła się saga wyprawa z samochodem do mechanika. Samochodu już nie ma, ale w ramach rekompensaty i otarcia łez jest właśnie ten obiektyw. Tak, no więc punkt pierwszy. Ergonomia, to jak wygodny jest ten aparat i co jeszcze chciałam Państwu pokazać, że jak trzymam go, to ten palec ma się gdzie oprzeć, nigdzie tu nie dęda, nie muszę tam nic podpierać. Ten wygodnie sobie leży tutaj u góry i czeka, żeby użyć spustu migawki. Ten jest położony tu, nie, przez przypadek nie dotykam żadnych guzików. Super ekstra ergonomicznie wyprofilowany aparat. Idealny, nie za ciężki, ja tak mogę chodzić cały dzień z nim w ręku i jest wszystko ok. Następny powód, dla którego bardzo lubię ten aparat, to bateria. Tu jak Państwo widzicie, jest całkiem spora ta klapka od baterii i tam mieści się bardzo duża bateria. I ja wychodząc z tym aparatem na zdjęcia, mimo że mam drugi akumulator, czy drugą baterię do niego, ja się nie martwię, że mi braknie mocy, czy braknie poweru. To nie był główny powód, dla którego chciałam zmienić M10 Mark II, ale nie ukrywam, że to jest duży bonus i bardzo za to lubię ten aparat, że po prostu nie muszę się zastanawiać nad baterią i nie muszę tych baterii mieć ze sobą 4, tylko mam 2, które sobie wymieniam. W domu właśnie ładuje się jedna, tu mam drugą i to jest super. Także pod tym względem też dzięki temu ten grip też jest większy, bo ta bateria się tu mieści. Bardzo fajnie to działa i nie ma się co obawiać bez lusterkowca, że wystarczy tylko na tam 2-3 godzinki spokojnie cały dzień na tej jednej baterii jestem w stanie sobie przechadzać. Kolejna opcja, za którą bardzo lubię ten aparat, to tym razem nie aspekt fizyczny, tylko taki bardziej oprogramowaniowy, ponieważ w nim jest Pro Capture. Pro Capture, czyli ta funkcja, że do połowy wciskam spust i on jakby rejestruje kilka klatek przed tym, jak faktycznie nacisnę spust. Dzięki temu takie coś jak zdjęcia ptaków, czy zwierząt, czy dzieci biegających dużo łatwiej chwycić, bo ja jakaś ultra szybka nie jestem i nieraz mi te kadry uciekały i je gubiłam, bo za późno wcisnęłam spust. Natomiast tutaj aparat jakby zapamiętuje kilka klatek przed naciśnięciem spustu i dzięki temu można wszystko uchwycić bez problemu i wybrać sobie ten kadr, który podoba się nam najbardziej. Bardzo to fajnie działa w momencie, jak ptak na przykład ma się wzbijać do lotu i my czekamy na ten moment. No to jeżeli mamy Pro Capture włączone i cały czas trzymamy na wpół wciśnięty spust, że nie całkiem, żeby nie zrobił zdjęcia, tylko do połowy, tak jakbyśmy chcieli, żeby autofokus zadziałał, to on wtedy cały czas zapętla taką ilość zdjęć, jaką w ustawieniach sobie ustawiliśmy i później
jak naciśniemy spust, to one zostają zapisane razem z tymi, które po naciśnięciu spustu będą zapisane. Bardzo fajna funkcja i co najfajniejsze, to jest aparat z 2016 roku, a dopiero teraz niektóre flagowe modele innych dużych marek tą funkcję zaczynają mieć. Ona się nazywa różnie, no ale Olympus był tutaj bardzo szybki i bardzo szybko to miał. I ja to bardzo, bardzo lubię i serdecznie polecam. Taką samą funkcję ma EM5 Mark III, jak się nie mylę. No i już później oczywiście OM1, OM5. Bardzo, bardzo fajne rzeczy. Swoją drogą jestem, drodzy Państwo, w takim ciekawym miejscu. Przy Żabich Dołach są takie... Ja tak naprawdę nie wiem, co to jest. Wielki kanion. Bytomski Wielki Kanion. Pełno tu piachu, gliny. To jest jakiś... Zakładam jakichś zakładów. Sarna, widzieliście to Państwo? Albo zając? Kurczę, nie wiem. Ale coś tu jeszcze łazi. Kolejny powód, dla którego bardzo lubię ten aparat i to był jeden z powodów, dla którego chciałam zamienić swoje EM10, to właśnie ten odchylany ekran. To, że nie muszę się kłaść na podłogę, żeby robić zdjęcia, tylko mogę sobie po prostu odchylić ekran, być ciut nad glebą i zdjęcia sobie robić. Takiego tam maczka. I przy okazji jeszcze tego odchylanego ekranu, to bardzo fajne jest to, jak można to sobie ustawić, bo jest wizjer i tu oczywiście jest czujnik zbliżeniowy, ale ponieważ mam odchylony teraz ekran, to choćbym nie wiem jak zbliżyła, w wizjerze nic się nie pokaże. Bo tak mam ustawione właśnie to, że jeżeli jest odchylony ekran, to on nie będzie reagował czujnik. Natomiast jak tylko zamknę ekran i zbliżymy się do czujnika, proszę bardzo. No, halo. Właśnie, to tu powinno być widać obraz. Nie wiem, co tu teraz widać, czego jestem w stanie to Państwu pokazać, czy musiałam umieć wycelować. Musicie mi Państwo uwierzyć na słowo, że tu widać teraz obraz, którego ja nie widzę, ale i nie umiem Państwu pokazać. O, to rozmazane coś to jest ten obraz właśnie, który widać. A, trzeba być bliżej, dobra. Dlatego się nie włącza, muszę być bliżej. O, teraz widać. Proszę bardzo, jak jesteśmy blisko, przełącza nam się i widać obraz. Nie mam pojęcia, który to obiektyw w tym telefonie to łapie, ale widzieliście Państwo, jak było widać obraz, jak tylko się oko zbliżyło. Także bardzo to lubię, że mi się to też nie wyłącza w momencie, jak mam odchylony ekran, że jak na przykład ręką sobie majtnę gdzieś tam bliżej tego wizjera, to że mi się nie przełącza to od razu i nie wygasza mi ekranu, kiedy strzelam z użyciem ekranu. Bardzo fajny i oczywiście ekran jest dotykowy i tak samo jak na Apple 7 można sobie wybierać punkty autofokusa, można sobie robić to takie strzelanie z tego ekranu od razu, nie, że tam wyzwalamy migawkę dotykając ekranu. Bardzo tak naprawdę jestem tutaj dzisiaj, bo sprawdzam sobie, czy ten obiektyw jest fajny. Co prawda zrobiło się już trochę ciemno i to nie są najlepsze warunki dla tego obiektywu, ale tutaj mam nadzieję, że to będzie widać na większym ekranie. Tam w tych dziurkach kiedyś były gniazda jaskółek. Ja trochę mam nadzieję, że one tu są i trochę przyszłam sprawdzić, czy faktycznie jeszcze te jaskółki się tu gnieżdżą. Bo takie ustrzelenie jaskółeczki to by była piękna sprawa. Co prawda dzisiaj zapewne jest już na to... O, przepraszam, jak Państwa przechyliłam. Jest już pewnie na to ciut za ciemno. Nie z tym obiektywem. Ale no, to jest moje takie sprawdzanie, czy tutaj one są. Ale do rzeczy. Następna sprawa, którą bardzo lubię w tym aparacie, to właśnie migawka. Ponieważ tutaj mechaniczna migawka dochodzi do 1/8000 sekundy, ale elektroniczna, czyli też cicha, idealna do ptaków, dochodzi do 1/32 sekundy, czyli można mieć jasny obiektyw i nadal rozmywać tło.
Bardzo fajna sprawa. No i wydaje się, że są jaskółeczki. Nie wiem, czy będzie je tu widać, ale tu dużo takich drobiażdżków lata. I to właśnie będą jaskółki. Tu lecą. Tu lecą. Jest przepiękne niebo. Przepiękne. Wiadomo, że telefon to tak podkręca aż nienaturalnie, ale jest tu pięknie. To wracając jeszcze do EM1 Mark II. Dlaczego go lubię? Bo jest uszczelniony. I zdarzyło, nie robię tego często, ale zdarzyło mi się już strzelać w deszczu, czy w opadach śniegu. On tu wszędzie, gdziekolwiek coś się otwiera, to tu są wszędzie gumki. Nie wiem, jak oni to uszczelniają, jeśli chodzi o te wszystkie pokrętła, ale aparatowi nic nie było, tylko go przetarłam i działał sobie dalej. O, jaskółki szaleją. Pięknie. Dobra, może spróbuję jakąś ustrzelić. Chociaż szybkie są takie, że hej. Za co go jeszcze lubię? Za wejście na 2 karty. I nigdy nie sądziłam, że mi to będzie potrzebne, ale jedna z nich mnie kiedyś zawiodła i aparat automatycznie zaczął zapisywać na drugą. Więc bardzo fajna rzecz. Nie niezbędna, ale bardzo, bardzo fajna. A, i kolejna rzecz, za którą go bardzo, bardzo lubię, to jego możliwość spersonalizowania sobie tego aparatu. Tutaj praktycznie każdy z tych przycisków, pokręteł można sobie zaprogramować według swoich potrzeb. Więc ja tutaj mam na przykład, tu sobie wracam do centrum pola autofokusa. Tu na dźwigni mam, jak ją podniosę, to mam manualne ostrzenie. Jak opadnie, to mam ostrzenie autofokus. Tutaj mam na jednym focus picking, na drugim powiększenie. Tu na tych chyba nawet nie pamiętam, co mam, bo tak rzadko tego używam, ale też coś tam jest, bo jeszcze tu są pod palcami 2 guziki, więc tu można sobie wszystko przeprogramować jak się chce. Tu jeszcze są takie skróty defaultowe, czyli rodzaj, jak chcemy strzelać, czy serię, czy nie serię, i rodzaj pomiaru światła. Bardzo fajne, bardzo można go sobie dostosować do siebie i do tego, jak się strzela i co nam jest potrzebne w danej chwili. Zatem konkluzja sprawy jest taka, że ponieważ ten aparat w dzisiejszych czasach kosztuje około 2,5, czasem 2,700, 2,800, czasem 3, wszystko zależy od stanu. Widziałam go nawet za 2,200, ale on był taki zmęczony życiem bardzo. To jest kapitalny aparat za cenę, jaką teraz sobie życzą sprzedający. Dlatego, jeżeli rozważacie Państwo, chcecie Państwo aparat trochę większy, nie chcecie takiego maleństwa, chcecie aparat bardzo solidny, bo on jest cały zbudowany ze stopu magnezu. Więc to jest naprawdę konkretny aparat. Nie taki jak Zenit aż, ale też można się nim obronić, myślę, spokojnie. Jak się wyciera, no to wyciera się farba i widać tutaj ten taki metal, który wychodzi. Ja tu mam wytarte tylko nóżki. No i to widać, że to jest porządny i on ma takie, daje poczucie solidności w ręku. Naprawdę bym się nie zastanawiała. Jedynie bym się może zastanawiała, czy wziąć 3 czy 2, w zależności od tego, jaka by była różnica ceny. One się dużo od siebie nie różnią. Myślę, że w 3 będzie lepszy autofokus i 3 ma filtry ND wbudowane. W sensie takie jakby sztuczne, ale nie trzeba wtedy filtrów ze sobą nosić. I co jeszcze ma? Ma z ręki 50 megapikseli można strzelić, bo tu jest matryca 20 megapikselowa i tak samo w 3. I jeszcze 3 ma ten autofokus na gwiazdę, to też jest fajna rzecz, ale to są takie drobne zmiany, bo tak to chyba nawet body jest dokładnie takie samo, poza joystickiem tutaj z tyłu. Ale jeśli się Państwo zastanawiacie, naprawdę polecam ten aparat i to jest taki aparat, który wygląda profesjonalnie, konkretnie, taki prawdziwy, porządny aparat, bo ten zresztą był przeznaczony dla profesjonalistów. No i teraz pytanie, czy to jest mój ulubiony aparat? Otóż im dłużej o tym myślę, tym bardziej wiem, że nie. Moim ulubionym aparatem, teraz nam tutaj motor przejedzie. Tak, motokrosowcy mi tu zrobili zacną zadymę.
Widać jeszcze zadymę? Widać jeszcze zadymę. No więc moim ulubionym dotychczas aparatem, takim, po który chyba sięgałam z taką niekłamaną przyjemnością. Nie mówię, że po tego nie sięgam z przyjemnością. Też sięgam z przyjemnością, ale czasem muszę rozważyć, czy chcę taki duży aparat ze sobą brać. No więc tym moim ulubionym aparatem był M10 Mark II. Ale no, były tam rzeczy, które mnie denerwowały, jak na przykład brak tego w pełni obracanego ekranu, czy ten autofokus, który jest tylko oparty na kontraście, a nie na fazie. Tutaj jest zdecydowanie lepszy autofokus, zdecydowanie szybciej działający. No i to, że nie był taki do końca wygodny w noszeniu. No i teraz, otóż stoję, znaczy już nie stoję przed dylematem, ale dokonałam dzisiaj nieco impulsywnego zakupu, którego w ogóle mi nie szkoda, bo znalazłam całkiem niezłą ofertę na M5 Mark III. Czyli jeśli chodzi o możliwości, dokładnie ten aparat, tylko 4 lata młodszy, no 3-4 jakoś tak, i z gripem, więc z tym gripem to będzie taki M1 Mark II, a bez gripu to będzie taki M10. Mam nadzieję, że tak właśnie mi się to sprawdzi. Zobaczymy, jak przyjdzie. Natomiast ten no, jest świetnym aparatem. Ja nie mam żadnych do niego zastrzeżeń. Może poza... Dobra, mam jedno zastrzeżenie, niech będzie. Ten wyświetlacz nie jest najszczęśliwszy. On jest jakiś taki przymulony, bym powiedziała, przykurzony. Nie wiem, jak to nazwać. Te czernie są takie nie czarne, takie szarawe, że z jakiegoś powodu ja wolałam ten wyświetlacz, ten wizjer, przepraszam, w M1 Mark II. I z tego co wiem właśnie M5 Mark III ten wizjer ma inny, OLEDowy, więc powinno być lepiej, też to zobaczę. No i później będę stała przed dylematem, jak już poużywam sobie tej piąteczki troszkę i będę sobie porównywać te dwa aparaty, przy którym zostać, a który sprzedać. Więc być może z tym się pożegnamy. Choć będzie mi, nie ukrywam, smutno, bo lubię ten aparat. To nie jest tak, że go nie lubię. Po prostu muszę zobaczyć, czy M5 polubię bardziej. A i a propos jeszcze tego, że lubię aparat, to subskrybuję sobie kanał Fotografia jest fajna. I tam właśnie pan Paweł ostatnio mówił o tym, że lubienie własnego aparatu jest istotne. I taka jest prawda. Ja na przykład mam aparat analogowy, do którego mam sentyment. I to jest Smina 8M. Tak? Tak ona się nazywa? Czy 3M? Wiecie Państwo, jaka zmiana. Ten plastik fantastik mydełko. I no strzeliłam z nim za 2 rolki z sentymentu, bo to aparat mojej mamy. Ludzie, jak ja tego aparatu nie lubię. W życiu bym po niego z własnej dla przyjemności nie sięgnęła. Sięgnęłam po niego z sentymentu, ze względu na to, że mam z nim wspomnienia, ale jest tak... No nie, po prostu nie, więc to ma znaczenie, czy lubimy swój aparat, czy nie. Ja ten lubię, ale nie jest moim ulubionym.